każdą środę pokazuję konfigurację krok po kroku każdej kamery ze strony ozicam.pl. A dzisiaj kamera ACW8MP na aplikacji Videolink. Na początku pokażę, co jest w zestawie. Zasilacz, kamera, uchwyt, zaślepka na RJ-kę, kołki montażowe. Więc tak, mamy swoją kamerkę. I zobaczcie, tutaj macie odkręcany ten uchwyt. I taki uchwyt, jeżeli chcecie przykręcić do ściany, musicie sobie skręcić w ten sposób, a jeżeli chcecie zamontować kamerę do sufitu, to montujecie najpierw to do sufitu, następnie kamerę montujecie do tego. Zakręcacie jak słoik i wszystko. Tutaj macie uchwyt, jak to wygląda już po skręceniu. Ten uchwyt możecie w ten sposób, bądź też w ten sposób. Więc jeżeli chodzi o montaż takiej kamery, możemy ją zamontować zarówno do sufitu, jak i do ściany. I teraz krótkie omówienie kamery. Kamera posiada tutaj głośnik, jak również pod tą klapką. Tutaj znajduje się slot na kartę, jak również przycisk restartu, jak widzicie tutaj w tym miejscu. Kamera również posiada mikrofon, czyli możecie zarówno mówić przez kamerę, jak również, jeżeli kamera jest zamontowana na dworze, słyszeć, jeżeli ktoś coś mówi. Kamera posiada diody IR, jak również diody podświetlenia. Ale te diody oczywiście, jak we wszystkich naszych kamerach, możecie sobie włączać i wyłączać. I kamera wykorzystuje te diody podświetlenia w ten sposób. Jeżeli jest noc i kamerka wykryje człowieka, wtedy może zaświecić białymi diodami. Natomiast, tak jak już wspomniałem, na aplikacji możecie to wyłączyć i też Wam to pokażę. Jak możecie zauważyć, kamera posiada przewód na zasilanie, o czym już wspominałem, w komplecie macie zasilacz. Ale kamera posiada moduł PoE, dzięki temu możecie po kablu ją zasilić. Więc macie do wyboru, jeżeli posiadacie rejestrator PoE, bądź switcha PoE, bądź zasilacz PoE, możecie jednym kablem zasilić taką kamerę. Jeżeli nie posiadacie urządzeń PoE, możecie ją zasilić przez zasilacz. Jakie macie możliwości? Takie możecie wykorzystać do zasilenia takiej kamery. Jeżeli chodzi o obiektyw, ta kamera posiada obiektyw optyczny ogniskowej 2,8 do 13,5 mm, co oznacza, że ta kamera posiada zoom optyczny 5 razy, dodatkowo ta kamera posiada zoom cyfrowy 10 razy, co daje razem 15 razy przybliżenia. I ten zoom optyczny też jest zapisywany, bo nie we wszystkich kamerach, nawet jeżeli przybliżacie sobie, nie jest to zapisywane na karcie pamięci. W przypadku tej kamery jest to zapisywane i to jest bardzo ważna informacja. Aby móc korzystać z tej kamery na telefonie, wykorzystujemy aplikację Videolink. I to jest ta aplikacja. Otwieramy. Jak już macie otwartą aplikację pierwszy raz, musicie sobie założyć konto. Więc tutaj macie zarejestruj konto, klikacie, oczywiście Polska, OK. Następnie musicie podać numer telefonu bądź Wasz adres e-mail. Ja polecam podać adres e-mail, ponieważ jeżeli klikniecie wyślij, otrzymacie kod uwierzytelnienia, który należy wpisać w tym miejscu. Następnie wpisujecie hasło, zarejestruj konto i jak już macie zarejestrowane konto, należy się tutaj zalogować. Co teraz to uczynimy. I teraz, jak już oczywiście utworzyliśmy konto i zalogowaliśmy się do aplikacji, widzicie, ja już mam dodaną nawet dwie kamery, ale jeszcze tej nie dodawałem, ponieważ pokażę Wam krok po kroku, jak można dodać taką kamerę właśnie przez aplikację. Na dwa sposoby, nawet można na kilka sposobów. Ja Wam pokażę najprostsze. Więc na początek podłączamy sobie taką kamerę. I jak już wspomniałem, jeżeli posiadamy PoE, tak jak w moim przypadku, ja mogę taką jedną skrętką podłączyć kamerę, pyk i to wszystko. Nic więcej nie potrzebuję. Żadnych zasilaczy, nic. Ale jeżeli Wy nie posiadacie urządzenia PoE, to możecie wykorzystać zasilacz. Przy okazji, jak kamera się uruchamia, zobaczcie, jeżeli chodzi o skręcenie takiego uchwytu, śrubki macie tutaj, gdzie są kołki montażowe, żeby ktoś nie szukał nie wiadomo gdzie. I teraz, jeżeli mamy uruchomioną aplikację i chcemy dodać taką kamerę, to plus połączenie przewodowe, ponieważ to nie jest kamera Wi-Fi. Ta kamera nie posiada modułu Wi-Fi i bardzo dobrze, ponieważ jest to kamera 8 megapikselowa i jeszcze pewnie ktoś z Was chciałby ją łączyć po Wi-Fi. Na pewno by się znalazła taka osoba. Więc wybieramy połączenie przewodowe i teraz musimy zeskanować kod QR. Kod QR znajduje się tutaj, a jeżeli z jakiejś przyczyny nie ma go tutaj,
to pokażę Wam, jak dodać bez kodu QR. Ponieważ czasem, jeżeli kamera dłuższy czas wisi na dworze, może taki kod QR się po prostu zepsuć, tak? Czyli to jest zwykła naklejka, więc może zetrzeć się, zerwać możecie niechcący. Różne są przypadki. Ale jeżeli posiadacie kod QR, skanujecie, następnie musicie wpisać jakąś nazwę, salon bądź cokolwiek. Może być magazyn, robicie powiąż. Udało się powiązać urządzenie. OK, mamy naszą kamerę, otwieramy, jest kamera dodana. Oczywiście do góry nogami, ponieważ normalnie powinna być zamontowana w ten sposób. Natomiast obok Was posiadam kamerę, która jest prawidłowo zamontowana, więc resztę konfiguracji będę pokazywał na tamtej kamerze. Ale teraz usuniemy sobie i pokażę Wam, jak dodać bez skanowania kodu QR. Aby usunąć, klikam tutaj więcej i jest usuń. Wpisuję 2116. Mam usuniętą kamerę. Teraz ona sobie tutaj stoi, kod QR jest tam, a ja w ogóle kodu QR nie będę potrzebował. Zobaczcie. Plus połączenie przewodowe i teraz zobaczcie. Tutaj jest napisane no QR code, więc wybieram sobie, klikam tutaj i zobaczcie. Automatycznie wyszukuje kamery, które mam w sieci swojej lokalnej. Ta druga kamera jest napisane, że jest dodana, więc wybieram sobie pierwszą kamerę. I znowu mogę ogród, powiąż. Udało się. Szybko, prawda? A jeżeli byście chcieli zdalnie dodać kamerę, to właśnie po kodzie QR. Jeszcze później Wam pokażę na komputerze, gdzie możecie znaleźć do takiej kamery QR kod. Więc spokojnie, jest kilka metod na dodanie takiej kamery i każdy powinien sobie poradzić. Zresztą widzieliście, dodanie takiej kamery to jest sekunda. Więc jak już mamy kamerę dodaną do aplikacji, pokażę Wam, jakie są dostępne funkcje. Jak już wspomniałem, mam obok Was kamerę, w której też mam zamontowaną kartę pamięci, dlatego też będę pokazywał na tej kamerce. Więc to jest ta kamera. I teraz tutaj pod obrazem, jak widzicie, obraz jest w gorszej jakości, w SD. Możemy sobie wyświetlić w lepszej jakości, HD i teraz mamy w lepszej jakości. Dodatkowo, od lewej strony możemy sobie zrobić zdjęcie, możemy nagrać film na żywo, czyli bezpośrednio na telefon, nie na kartę. Na kartę później Wam pokażę. Tu jest zatrzymywanie. Możemy podsłuchać. Jeżeli ktoś mówiłby do kamery, to byśmy słyszeli, co on mówi. Wyłączmy sobie to. Tak jak już wspomniałem, tutaj jest podgląd. Podgląd tylko i wyłącznie na żywo. Nie ma nic wspólnego z nagrywaniem na kartę. Tutaj w tym przypadku tryb skalowania. I tutaj możemy 2, 3, 4 wyświetlać kamery. Mamy dwie kamery. Trzecia kręci, ponieważ jest offline w tym momencie. I czwartej w ogóle nie mamy dodanej. Jeżeli chodzi o obrót, oczywiście tutaj w tym momencie możemy sobie obracać kamerą w tą stronę, w tą. Standardowo, prawda? Mamy pozycję. Tutaj możemy sobie presety wpisywać i zapamiętywać, ale tutaj macie starszy zestaw. I teraz, jeżeli chcemy, żeby kamera podążała za nami, ponieważ ma funkcję podążania za ludźmi, najpierw wpisujemy sobie tutaj 88 dodaj. 88 dodaj to oznacza, że kamera będzie wracać do tego punktu, czyli monitoruje ten punkt, pojawi się człowiek, podąży za nim, natomiast jeżeli człowiek zniknie z obszaru widzenia kamery, to powróci do tego miejsca. A żeby włączyć śledzenie, wpisujemy 97, wywołaj i w tym momencie kamera zacznie śledzić nas. I kamera widzi nas teraz i podąża za nami. A jeżeli nie chcemy, żeby kamera nas śledziła, wpisujemy 96 i robimy wywołaj. I w tym momencie kamera nie będzie nas śledzić. Widzicie? W ogóle nie reaguje. I ta opcja właśnie służy do tego, żeby wpisywać kody. Jak widzicie, mamy tutaj też prędkość obrotu. Jeżeli byśmy chcieli szybciej obracać, no to zwiększamy, zmniejszamy. Oczywiste jest to, prawda? I tak naprawdę, jeżeli chodzi o wpisywanie kodów, to tylko tutaj gdzieś śledzenie i to wszystko. Tutaj nigdzie więcej nie przechodzimy i nic nie robimy. Dalej. SCAR, czy chcesz wysłać polecenie obrotu? Chodzi o to, żeby skalibrować kamerę. Jeżeli źle by się obracała, to możemy tutaj skalibrować. MSG. Tutaj, jak widzicie, są wszystkie wiadomości alarmowe, które są przesyłane na telefon. Jeżeli kamera nas wykryje, to mamy tutaj powiadomienie. Jak widzicie, są te powiadomienia w formie zdjęcia. Następnie rozmowa. Możemy rozmawiać przez kamerę. Halo, halo.
Powiem Wam, że naprawdę ten głośnik jest dosyć głośny. Myślę, że w zupełności wystarczy, jeżeli chodzi o komunikację obustronną. Odtwarzanie to za chwilę. Teraz ustawienia. U góry mamy informację o kamerze i właśnie tutaj, gdzie macie UID, to jest numer seryjny kamery. I w momencie, jeżeli chcecie zdalnie dodać kamerę i właśnie z tego numeru seryjnego robicie kod QR, skanujecie sobie zdalnie i możecie dodać w ten sposób kamerę. Tak naprawdę reszta Was nie interesuje. Audio, wideo, kierunek, jak widzicie, jest normalny. Możecie sobie obracać obrazem, natomiast w ten sposób, jeżeli mam kamerę i chciałbym ją obrócić, to właśnie tutaj. Kierunek wideo. Widzenie twarzy w nocy. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że te kamery mają możliwość widzenia na przykład tablic rejestracyjnych. Dzięki temu troszeczkę przyciemniają obraz, a co ja Wam zresztą będę mówił, zobaczcie sami. Czy wiecie, że możliwość odczytu tablic rejestracyjnych z kamery IP to nie jest taka oczywista sprawa? Otóż w dzień nie będzie z tym problemu i w zależności od odległości, w jakiej znajduje się samochód, będziemy w stanie odczytać tablicę. Gorzej będzie po zmroku. Kamera przechodzi w tryb noc i diody IR zaczynają odbijać się od tablic rejestracyjnych, przez co widzimy tylko białą poświatę. Ale czy można coś z tym zrobić? Jasne, że tak. Chociaż nie na wszystkich kamerach. Jeżeli chodzi o kamerę ACW-8MP, również logujemy się przez przeglądarkę i tutaj w tym miejscu zmieniamy na manual. Wybieramy sobie 1/309 sekund. Jak widać, tablicę również możemy odczytać. To wszystko na razie. I właśnie ta opcja do tego służy. Kodowanie wideo. H264, H265+. Tak naprawdę kamerka posiada wszystkie kodowania. Rozdzielczości. Załóżmy, Wasz rejestrator nie obsługuje rozdzielczości 8MP, tylko na przykład Full HD. Możecie sobie wybrać Full HD. A co nam daje opcja Full HD? Daje nam to, że mamy przy rozdzielczości Full HD aż 60 klatek na sekundę. I właśnie w którymś z filmów będziemy testować sobie te kamery, ponieważ przy 60 klatkach zobaczymy, czy będzie możliwość wykrycia tablic rejestracyjnych, zarejestrowania tablic rejestracyjnych w sposób taki, żeby można było przy jeździe samochodem, załóżmy 50 km na godzinę, te tablice odczytać. Sprawdzimy to na którymś z filmów, ale musi się cieplej zrobić. Kodowanie, dźwięki, mikrofon, możemy sobie ściszać, podgłaśniać. Następnie tytuł. Możemy zmieniać nazwę wyświetlaną, sterowanie oświetleniem i tutaj możemy właśnie te diody, o których mówiłem, podświetlenia włączać, wyłączać. Jak widzicie, mam zaznaczony tryb podczerwieni, co oznacza, że diody podświetlenia są wyłączone. Jeżeli chciałbym je włączyć, mogę wziąć wzór białego światła. Wtedy, jeżeli jest ciemno, to automatycznie kamera zaświeci białymi diodami podświetlenia. Jeżeli wybiorę inteligentne podwójne światło, kamera normalnie jest w trybie podczerwieni, czyli obraz czarno-biały, ale jeżeli wykryje człowieka, bądź też ta kamera ma możliwość wykrywania samochodów, motocykli, rowerów, czyli jeżeli tam zaznaczycie, to zaraz przejdziemy do tego, dany algorytm, to kamera po wykryciu danego obiektu może zapalić dodatkowe białe światło. I teraz przejdziemy do alarmu. I zobaczcie, połączenie alarmowe. Przychodzi nam. Możemy tutaj ustawić serwer FTP, SMTP, czyli naszego maila. Następnie inteligentna analiza. I zobaczcie, ta kamera posiada wykrywanie samochodów, motocykli, rowerów, człowieka. Więc ta kamera ma szeroki zakres zastosowania. Otwarte w ciągu dnia, nocne otwarcie zostawiamy, częstotliwość 30, w zupełności wystarczy, to chodzi o czułość. Odtwarzanie dźwięku. Jeżeli włączymy odtwarzanie dźwięku i tutaj weźmiemy edytuj, zobaczcie, wybieramy to. Obszar monitorowany, proszę odejść. Ewentualnie piąteczkę. Wyłączymy sobie. Niepotrzebne nam to, zapiszemy. Ale rozumiecie, o co chodzi. Mamy możliwość ustawienia komunikatów alarmowych. I dodatkowo mamy możliwość wyznaczenia strefy, w której jeżeli ktoś się pojawi, kamera wtedy może wydać taki dźwięk. Ten obszar jest zaznaczony i zobaczymy, czy kamera podąży za mną. Zobaczcie. Chodzę sobie. Tam pojechał rower, też nie wykrywa. Mnie też nie wykrywa. Tak? Nic się nie dzieje.
Dopiero jak wejdę w ten obszar, wchodzę i zaczyna dopiero mnie wykrywać. Widzicie, wystarczyło, że dotknąłem tego obszaru, wychodzę poza niego, już mnie nie ma. Prostokąt migocze. Jeżeli to zaznaczymy, to dookoła nas będzie obramówka. I zobaczcie. Pojawia się dookoła nas obramóweczka i od razu jest też komunikat wykrywanie ludzi. Segment czasu. Oczywiście jest to harmonogram. Jeżeli chcemy, żeby kamera wykrywała tylko w jakieś dni, godziny, to tutaj sobie ustawiamy. Następna opcja. Nagrywanie i przechowywanie. Otwieramy. Stan przechowywania. Normalna. I jak widzicie, mamy tutaj naszą kartę SD, która jest włożona w kamerze i mamy informację o zapełnieniu takiej karty. Możemy również sformatować taką kartę w tym miejscu. Tryb nagrywania. Cały zapis. Jeżeli wybierzemy sobie to, mamy brak nagrań, czyli kamera nie zapisuje, zapis po detekcji, cały zapis bądź też niestandardowy i wtedy również mamy harmonogram. Możemy sobie wybrać, w jakie dni i godziny kamera ma nagrywać. Następnie informacja ustawienia nagrywania, czy kamera ma napisać w HD, czyli w tej najlepszej jakości, czy w SD, w tej gorszej jakości. Nie wiem, po co miałbym ustawiać w gorszej jakości nagrywanie, ale każdy kto co lubi. Czas trwania nagrania mamy do wyboru 5, 10, 20, 30 minut. Następnie RTMP. Jak już pokazywałem nawet niedawno, o co chodzi z tym RTMP? Chodzi o to, że możecie robić streaming na YouTube i jakieś inne social media. Nawet pokazywałem ostatnio na tym filmie, jak skonfigurować taki serwer RTMP i skąd wziąć takie dane. Więc obejrzyjcie sobie i będziecie wiedzieli, o co chodzi. Kierunek PTZ. Wiadomo, jeżeli normalnie naciskamy w lewo i kamera kręci się w lewo, a tutaj odwrócimy, no to w lewo będzie się kręcić w prawo. Każdy wie, o co chodzi. Ustawienia sieci. To jest bardzo cenna informacja. Zobaczcie, mamy podany adres IP. I ten adres IP przyda nam się, jak będziemy chcieli już na komputerze coś zrobić. Więc pamiętajcie, tutaj wchodzicie ustawienia sieci na aplikacji i macie informację, jaki adres IP ma Wasza kamera. Synchronizuj czas z urządzeniem. Możecie synchronizować, ale tak jak zawsze mówię o tym, nie polecam tego robić. Najlepiej jest ustawić strefę czasową ręcznie i to można zrobić na komputerze, co zresztą też Wam pokażę. Przywróć konfigurację, czyli ustawienia fabryczne danej kamery. Uruchom ponownie kamerę, nie kasuje to żadnych ustawień, tylko uruchamia ją ponownie. Aby odczytać pliki z karty, no oczywiście tutaj mamy odtwarzanie. Zobaczcie, macie tutaj wykrywanie. Jeżeli weźmiecie sobie w to wykrywanie, klikniecie, to automatycznie przechodzicie do sedna, gdzie tak naprawdę jest to wykrycie. To jest bardzo pomocna opcja. Możemy sobie przechodzić ręcznie na linii czasu. Możemy odtwarzać szybciej, aż 16 razy szybciej. Zobaczcie. Tylko pamiętajcie, jak robicie to na żywo, to trzeba mieć dobry internet. Jeżeli będziecie mieli słabe połączenie internetowe, to będzie Wam się zacinać tutaj to połączenie. Możemy sobie tą linię czasu powiększać, jak widzicie. I teraz, jeżeli chodzi o aplikację na telefon, nie mamy możliwości tutaj pobierania tych plików. Wyłączę głos. Ale możemy nagrywać kawałek, który nas interesuje. Czyli załóżmy, jeżeli chciałbym ten kawałek wideo, na którym pokazuję uchwyt, to biorę w tym momencie, naciskam nagrywanie. Jak widzicie w górnym prawym rogu jest informacja, że już 6 sekund, 7 i tak dalej minęło, czyli nagrywam w tym momencie z karty pamięci. Odtwarzam z karty pamięci i od razu nagrywam na telefon. Jak już mam nagrane 17, 18, wyłączam nagrywanie i ten kawałek nagrania mam już na telefonie, bezpośrednio. Nie muszę nic pobierać, więc ta opcja też jest fajna. Natomiast pobieranie plików też jest. Jest pobieranie na komputerze, co zresztą Wam później pokażę. Oczywiście tutaj mamy też kalendarz. Jeżeli mielibyśmy nagrania w inne dni, no to tutaj byśmy mogli wybierać. My mamy tylko z dzisiaj i tak wygląda odtwarzanie plików z karty. A teraz pokażę Wam, jak możecie udostępnić taką kamerę innym osobom. Bardzo prosty sposób. I teraz mamy dwa telefony. Na jednym nie posiadamy kamery, a na tym oczywiście posiadamy. I chciałbym udostępnić na taki telefon. To co trzeba zrobić? Na tym telefonie możemy kliknąć tutaj i możemy kliknąć mój kod QR. I jeżeli mamy taki kod QR, na tym telefonie możemy kliknąć udostępnij, udostępnij dla.
i możemy zeskanować taki kod QR. Jak zeskanowaliśmy, to widzicie, mogę tutaj wybrać, co chcę udostępnić dla takiej osoby. Podgląd na żywo, odtwarzanie, więc wezmę podgląd na żywo i na przykład odtwarzanie tylko. Resztę nie będzie miał dostępu. Urządzenie udostępniono. Mogę tutaj powrócić. Teraz na tym telefonie wystarczy, że odświeżę, zobaczcie. I urządzenie udostępniające zostało odebrane. OK, mam, odtwarzam sobie podgląd z tej kamery. Voilà. Czy z tego telefonu też będę miał podgląd? Oczywiście. Czy w HD będę miał na obu telefonach? Zaraz zobaczymy. Jak najbardziej tak. Jak widzicie, na tym telefonie mogę sobie obracać kamerą, natomiast na tym telefonie nie udostępniłem tej opcji, więc nie ma możliwości sterowania. Ale jeżeli, załóżmy, chcemy udostępnić takiej osobie również sterowanie, no to biorę jeszcze raz tu udostępnij, klikam na tą osobę, zmień uprawnienia i mogę na przykład PTZ. OK. I zobaczcie, czyli wychodzę, odświeżam, wchodzę i raptownie pokazała się opcja PTZ, czyli mogę sobie sterować kamerą. Albo mogę też usunąć. Usuń. Jeżeli wyjdę, odświeżę, nie ma już kamery. A jak udostępnić takiej osobie zdalnie na przykład? Nie mamy tej osoby przy sobie, żeby zeskanować kod QR, to jeżeli ta osoba ma konto założone na adres e-mail, to wystarczy, że robicie udostępnij dla, następnie robicie input i tutaj musicie wpisać adres e-mail tej osoby. Jak wpisałem adres e-mail, klikam OK i tak samo. Na przykład mogę wziąć wszystkie uprawnienia, OK, udostępniono i ta osoba zdalnie może sobie odświeżyć i też ma dostęp. Dlatego też mówiłem, żeby adres e-mail podawać przy rejestracji, ponieważ będzie łatwiej wtedy udostępnić Wam taką kamerę. I to wszystko, jeżeli chodzi o telefon. Jeżeli oglądaliście do tej pory z uwagą i nie przewijaliście materiału, to wiecie, że na wideolink, w ustawieniach, więcej ustawienia i ustawienia sieci możecie podejrzeć adres IP, czyli w naszym przypadku końcówka jest to 134, czyli muszę wpisać 192, 168, 10, 134, Enter i mamy stronę logowania. Wybieramy sobie język polski, admin i hasło. Domyślne hasło do tej kamery jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Więc przechodzimy do konfiguracji i teraz na przeglądarce macie bardzo dużo możliwości ustawień takiej kamery. Ale zauważcie, że przy tej kamerze nie potrzebujemy Internet Explorer. Możemy na każdej przeglądarce sobie tutaj wejść i zmieniać różne ustawienia. Więc ja tutaj nie będę omawiał wszystkich ustawień, bo byśmy siedzieli bardzo długo. Każdy może sobie wziąć i pobawić się tymi ustawieniami. Jeżeli coś źle zrobicie, robicie przywróć, odśwież i w tym momencie będziecie mieli wszystkie ustawienia zrestartowane do ustawień fabrycznych. Więc możecie się pobawić tutaj tymi ustawieniami. Nie ma najmniejszego problemu. OSD, chcemy, żeby wszystko było wyświetlane. Możemy wszystko zaznaczyć, zapisać i zobaczcie. W tym przypadku, jeżeli wezmę sobie na podgląd, to mam wszystko tutaj w lewym rogu wyświetlane. I zobaczcie. Jeżeli chodzi o rozdzielczość 4K, to mamy 30 klatek. Jeżeli sobie zmniejszymy, tak jak już wspomniałem, na Full HD, to możemy ustawić aż 60 klatek i tak jak już wspomniałem, będziemy to sprawdzać, jak to działa. Pamiętaj, żeby zasubskrybować, żeby nie ominęły Cię inne też filmy. Audio, tutaj możemy sobie włączać, wyłączać dźwięk, no to standardowe, tak? Głośność, przyciszać, podgłaśniać, sieć. Jak widzicie, jest automatycznie DHCP włączone, możemy sobie ustawiać statycznie adresację. No każdy to zna. Porty i zobaczcie tutaj. Jeżeli chodzi o porty w tej kamerze, mamy porty RTSP oczywiście, mamy Hikvision porty, mamy Dahua porty, dlatego też te kamery są kompatybilne z naszymi rejestratorami, z rejestratorami Hikvision, z rejestratorami Dahua, BCS-y. Tak naprawdę z 90% rejestratorów ta kamera jest kompatybilna. Jeżeli u kogoś ta kamera nie chce zadziałać na rejestratorze, wystarczy wejść tutaj wideo
i zmienić kompresję, na przykład na H264, ponieważ nie wszystkie rejestratory obsługują H265, więc możecie sobie wybrać H264, zmniejszyć rozdzielczość i powinno to działać u Was na rejestratorze. Dlatego też te kamery bez problemu można dodawać do większości rejestratorów. Następnie mamy P2P i zobaczcie, właśnie tutaj macie kod QR, jeżeli na kamerze nie macie kodu QR. Więc jak widzicie, możecie stąd właśnie tutaj w P2P przejść i zeskanować kod QR na telefonie, żeby dodać sobie taką kamerę. SMTP, jak już powiedziałem, adres e-mail. FTP, serwer FTP, RTMP, możemy tutaj w tym przypadku ustawić przesyłanie na YouTube, na inny serwer. PTZ, tutaj nie dotykamy. Jeżeli coś zmienicie, to nie będzie Wam działać obrót. Zdarzenia, detekcja ruchu. Włączamy tak. Wejście, wyjście, IVS. I tutaj mamy właśnie do wyboru, co ma kamera wykrywać. Ludzi, samochody, motocykle, rowery. Oczywiście tutaj widzicie jakiś płomień, samochód na akumulator. To są opcje, które w przyszłości być może na jakichś innych kamerach będą. Dlatego też producent już do tego firmware'u to wrzucił, ale jest to nieaktywne. Dodatkowo w tej opcji też możecie włączać alarmy dźwiękowe. W tym momencie robcie włącz i na przykład szczekanie psa możecie przetestować. I tutaj właśnie chodziło o to, żeby na telefonie nie synchronizować godziny i daty, tylko wziąć, przejść tutaj na przeglądarce i ustawić to właśnie ręcznie. Bo jeżeli zsynchronizujemy, to później Wam się desynchronizuje ta godzina i później macie właśnie problemy z tym, że godzina jest nieaktualna. Jeżeli weźmiecie, ustawicie tutaj prawidłową godzinę i datę, jeszcze możecie włączyć DST, chodzi o strefę czasową, czyli w marzec, last week, możecie ustawić, zapisać i w tym momencie strefa czasowa jest już ustawiona. I tak samo na przeglądarce macie ustawienia fabryczne, uruchom ponownie, konserwacja. Zobaczcie, odtwarzanie, wybieramy dzień i przechodzimy tutaj lista plików. Tutaj możecie podglądać ten zapis, jak widzicie, i mamy pobieranie plików. Możemy pobrać taki plik, gdzie chcecie. Do pobranych, zapisany, przechodzimy i ten plik jest już w MP4. Nie trzeba go konwertować, nic. Ale żeby dostać się do kamery zdalnie na komputerze, jest do tego program Videolink. Więc mam tutaj, otwieram go i teraz lokalnie, czyli tylko i wyłącznie lokalnie mogę przeglądać kamerę. Jest to też dobre, ponieważ obraz wyświetlany na tym programie będzie lepszy niż na przeglądarce. Więc jeżeli ktoś jest w sieci lokalnej i na przykład po adresie IP chce przeglądać kamerę, co jest dużo szybsze niż po cloudzie, może właśnie lokalnie przeglądać. Login admin, a hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak samo jak na przeglądarce. Zaloguj się. Mamy kamerę od razu dodaną, co prawda, ale jeżeli Wy pierwszy raz się zalogujecie, nie będziecie mieli tej kamery dodanej. Więc przejdziecie do urządzenia, usuniemy sobie tą kamerę, usuń, robicie tutaj rozpocznij wyszukiwanie i zobaczcie, automatycznie nam program znalazł te kamery, czyli ten program też Wam wyszuka kamery i będziecie mieli adres IP. Więc dodaję, dodaj, mam na dole dodaną kamerę i po adresie IP mam kamerę dodaną. Tu działa natychmiast. Oczywiście tutaj mogę sterować kamerą. Jeżeli chciałbym dostać się do ustawień tej kamery przez ten program, klikam prawym przyciskiem myszy i tutaj jest zdalna konfiguracja. Więc też przez ten program macie kod QR. Macie możliwość ustawienia tej kamery. PTZ, Video Capture. Jeżeli chodzi o ustawienia, ja wolę to robić przez przeglądarkę. Jakoś to wszystko jest większe i bardziej przejrzyste. Natomiast każdy lubi co innego, więc jeżeli Wy chcecie przez ten program ustawiać, jest taka opcja i to Wam pokazałem. I zobaczcie, na tym programie mamy możliwość tylko odtwarzania plików. Możemy przejść tutaj, możemy przejść tu, ale nie mamy możliwości pobierania, więc tylko i wyłącznie na przeglądarce możemy to robić, pobierać pliki bezpośrednio. Jeżeli chcemy odtwarzać, to możemy otworzyć, tak, przejrzeć i zamknąć. Teraz otwieramy jeszcze raz sobie Videolink i teraz byliśmy zalogowani lokalnie, a chcemy zdalnie zalogować się na tę kamerę, czyli nie jesteśmy w miejscu, gdzie jest kamera, tylko gdzieś indziej.
Być może kamera jest na działkach, a wy jesteście w domu i chcecie zalogować się do tej kamery, to wystarczy, że zalogujecie się na konto, które stworzyliście na telefonie. Czyli na telefonie logujecie się do swojego konta i tak samo tutaj klikacie zdalnie i logujecie się na to konto, które macie na telefonie utworzone. I tutaj będzie o tyle prostsza sprawa, że jeżeli macie już to skonfigurowane i dodaną kamerę macie na telefonie, to tutaj automatycznie pokażą się wszystkie kamery, które macie dodane do aplikacji. Zobaczcie, na telefonie mieliśmy 3 kamery i tutaj automatycznie nam się pokazały 3 kamery. Kliknę 2 razy, mamy. Jak widzicie, na tym programie też możecie mieć podgląd z kilku kamer, a nawet z kilkunastu kamer. I to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!